Tonight we want to go a little deeper into the Battle of Armageddon. Dzisiaj chcemy wejść nieco głębiej w zagadnienie wojny Armagedon. And discover more information about the nature of the events that lie ahead of us. I poznać lepiej naturę tych wydarzeń, które są przed nami. And the nutshell description of the Battle of Armageddon comes in chapter 16 of Revelation. W ogóle to, co najważniejsze i samo sedno tej walki Armagedon opisane jest w 16 rozdziale Objawienia. And verses 12 through 16. W wierszach od 12 do 16. And as we begin here, I would like to have my partner read it in the Polish. Tekst ten przeczytamy tylko w języku polskim. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem 3 nieczyste duchy, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Now there are a number of things that we want to notice about this passage to begin. Musimy rozpocząć najpierw od zauważenia całego szeregu rzeczy, które tutaj są ukazane w tym urywku Pisma Świętego. It starts out by saying that the sixth angel poured out his bowl. Rozpoczyna się wszystko od tego, że 6. anioł wylewa swoją czaszę. This is the sixth in a series of 7. To jest 6. czasza w serii 7. And each of these 7 angels pours out a bowl. Każdy z tych 7 aniołów wylewa swoją czaszę. And there's a background to this act. To dzieje się wszystko na pewnym tle. And that is there were drink offerings. W świątyni były składane ofiary z napojów. And these drink offerings might at times be poured out onto the ground as an offering to God. I często te ofiary z płynów wylewane były na ziemię jako ofiara dla Boga. But here in Revelation, these drinks that are poured out aren't a party. Ale te czasze, które tutaj wylewane są, opisane w objawieniu, to nie jest wylewanie czasz na jakimś przyjęciu. Instead, they result in severe destruction wherever they land. Gdziekolwiek się one pojawią, tam bardzo poważne zniszczenia następują. So this is the sixth in a series of plagues. Jest to 6. z serii 7 plag, that God is pouring out on the earth, które Bóg wylewa na tę ziemię, to accomplish His purposes in the final battle. Aby zrealizować swoje plany w tej ostatniej walce. Now, in this particular case, the drink offering is poured out on the river Euphrates. W tym przypadku ta czasza wylana jest na rzekę Eufrat. The Euphrates is a major river in the Middle East. Jest to główna rzeka na wschodzie, Bliskim Wschodzie. It passes through the city of Baghdad, for example. Płynie przez Bagdad między innymi. And in ancient times it passed through the city of Babylon. W czasach starożytnych ona przepływała przez miasto Babilon. And it says that the bowl is poured out on the river Euphrates. Czytamy, że czasza wylana jest na rzekę Eufrat. And that the river is dried up. Rzeka zostaje wysuszona w wyniku tego. And that it prepares the way for kings from the east. I tak przygotowana jest droga dla królów od wschodu słońca. And here the word east is actually the word sunrise. A słowo, które tutaj tłumaczone jest jako wschód, oznacza wschód słońca jako taki. These are kings from the rising of the sun. Inaczej są to królowie od wschodu słońca, czy wschodzącego słońca. Now I want to talk to you briefly about method in studying Revelation.
Krótko chcę dotknąć metodyki studiowania objawienia. In most books of the Bible, you do a careful study of the passage in context. W większości ksiąg biblijnych studiujemy dany tekst dokładnie w jego kontekście. You look at the key words. Patrzymy na słowa kluczowe i zwroty. You see the flow of the text. Widzimy, jak ten tekst jest ukształtowany, jakie miejsce zajmuje. And you try to answer a question. I staramy się znaleźć odpowiedzi na pytania. And the question is, what is this text trying to say? A pytanie zasadnicze to, jaką treść niesie ten tekst. But that doesn't work very well for Book of Revelation. Ale to nie jest sprawdzian dla Księgi Objawienia. It isn't hard to see what the text is saying in Revelation. W objawieniu często trudno dowiedzieć się, co ten tekst ma do powiedzenia. But when you look at the text and see what it is saying, gdy czytamy dany tekst, you still have absolutely no idea what the text means. to w dalszym ciągu nie mamy pojęcia, co to oznacza, co zostało napisane. An angel is flying through heaven. Anioł leci przez pośrodek nieba. He's got a big salad bowl in his arm. I ma po prostu jak gdyby taką piłkę wielką. And it's full of a drink. I niesie taką czaszę pełną napoju. Maybe it's Pepsi Cola. Może to Pepsi Cola. And he pours out this drink on the Euphrates River. I wylewa jej zawartość na rzekę Eufrat. And the river dries up. Rzeka wysusza się w ten sposób. And then some kings from the east come marching through. Jacyś królowie od wschodu wkraczają w tę scenerię. Frankly, the language is a mystery, isn't it? Szczerze tak, trzeba powiedzieć, że cały ten język jest tajemniczym językiem. What on earth is going on here? W ogóle o co tutaj chodzi? Now I've learned that in order to make sense of Revelation, nauczyłem się tego, że aby sensownie rozumieć objawienie, you have to do more than just a typical study of the text. To trzeba zrobić więcej niż tylko jakoś szablonowo, typowo przestudiować dany tekst. But you have to apply 3 further steps to the study. Trzeba jeszcze 3 dodatkowe takie kroki podjąć przy tym studiu. Sometimes the only way to make sense of a text in Revelation Czasem jedynym sposobem, aby zrozumieć, o co chodzi w objawieniu, is by comparing it with some other part of the book. To trzeba porównać ten tekst z innymi częściami tej księgi, jaką jest Pismo Święte. In most books the logic flows pretty much in order. W większości ksiąg biblijnych ten ciąg logiczny następuje w jakimś szeregu. But in Revelation the structure of the book is extremely complex. Ale w objawieniu konstrukcja i struktura samej księgi i tekstu jest bardzo złożona. And the companion text to what you're looking at could be at the opposite end of the book. A tekst, który jest tuż obok, może odnosić się zupełnie do innej księgi i tylko tam możesz go zrozumieć. So if we want to understand a text like this, we need to be familiar with the whole book of Revelation. A więc jeżeli chcemy zrozumieć jakiś tekst w tej księdze, musimy z nią całą być dobrze zapoznani. And obviously that takes time. Oczywiście na to trzeba czasu. But you'll find that it's a very exciting use of your time. Ale jest to pożyteczne wykorzystanie czasu i ekscytujące. A second thing that you need to do with material in Revelation Druga rzecz i drugi sposób, który trzeba zastosować przy studium objawienia, is to examine how the language of the text was used back in the Old Testament. to zbadanie, w jaki sposób ten język tutaj występujący występował w Starym Testamencie. Because sometimes the only way you can make sense of a text Dlatego, że bardzo często jedyny sens danego tekstu wynika wtedy, is by understanding how those same concepts were used in the Old Testament. gdy rozumiemy, jak te koncepcje tutaj występujące występowały i były rozumiane w Starym Testamencie. The third step that you need to take Trzeci krok, który należy podjąć, is to see what difference the gospel makes. to zwrócić uwagę na to, jaką rolę odgrywa tutaj Ewangelia. What difference Jesus makes. Jaką rolę odgrywa Chrystus.
And when you learn to find Jesus in the book of Revelation, Jeżeli nauczysz się znajdować Jezusa w Księdze Objawienia, it will be a lot easier to understand the book. to będzie ci o wiele łatwiej zrozumieć tę księgę. Because this book is not the revelation of the Middle East. Bo ta księga to nie jest objawienie Bliskiego Wschodu. And it's not the revelation of the communist world. Ani nie jest to objawienie świata komunistycznego. And it's not the revelation of the papacy. To nie jest objawienie nawet papiestwa. It's the revelation of Jesus Christ. To jest objawienie Jezusa Chrystusa. And if we don't get a clearer picture of Jesus as we study this book, I studiując tę księgę, gdy nie mamy wyraźnego obrazu Jezusa, then we haven't understood the passage. to nie zrozumiemy tego tekstu. So what I'd like to do is to examine Revelation 16:12. A więc chciałbym, ażebyśmy zbadali ten 12 wiersz w objawieniu w 16 rozdziale And show you how these three steps help you to make sense of a text. i praktycznie pokazać wam, jak te 3 kroki, o których mówiłem, pozwalają nam zrozumieć te treści. Let's look at Revelation 16:12. Popatrzmy jeszcze raz na 12 wiersz w objawieniu w 16 rozdziale. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. A 6 wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Now there are three main problems in this text. W tym tekście pojawiają się 3 główne problemy. How are we to understand the Euphrates River? Jak mamy zrozumieć rzekę Eufrat? And what does it mean that it is dried up? Co to znaczy, że jej wody wyschły? And who are these kings from the east? I kim są królowie od wschodu słońca? If we can understand these 3 points, Gdybyśmy mogli zrozumieć te 3 sprawy, we can begin to piece together what the Battle of Armageddon is all about. moglibyśmy zacząć sobie składać to, czym jest naprawdę wojna Armagedon. So let's talk about the river Euphrates first. A więc najpierw powiedzmy sobie o rzece Eufrat. What does the river Euphrates mean here? Co ta rzeka znaczy w tym miejscu? About 100 years ago, a man named Uriah Smith offered a suggestion. Jakieś 100 lat temu człowiek imieniem Uriah Smith zaoferował taką myśl. He said that the Euphrates River represents the territory that it goes through. Powiedział, że rzeka Eufrat reprezentuje ten teren, przez który przepływa. And at that time, the entire Euphrates River was inside the country of Turkey. A wtedy całe dorzecze, to znaczy cały ciąg rzeki Eufrat przepływał na terenach, na terytorium Turcji. And so he suggested that the drying up of the Euphrates would be the fall of Turkey. A więc przepowiedział, że wyschnięcie Eufratu to będzie upadek Turcji. But that didn't work out too well. Ale to nie zdawało egzaminu. And Turkey doesn't control most of the Euphrates River anymore. I Turcja już nie kontroluje większości dorzecza tej rzeki. So recently someone came along A więc nie tak dawno ktoś znowu się pojawił. and suggested that Iraq was what this was all about. Powiedział, że tutaj chodzi o Irak. And that in the Gulf War we would see the fulfillment of this prophecy. I że w wojnie w Zatoce Perskiej zobaczymy wypełnienie tego proroctwa. But that didn't work out either. Ale to też się nie sprawdziło. So another person came along with a suggestion. Pojawił się jeszcze ktoś inny i zasugerował, He suggested that the Euphrates River is to be understood as the Euphrates River. Powiedział, że rzekę Eufrat należy rozumieć jako rzeka Eufrat. And that when the literal Euphrates River dried up, that this would be the fulfillment of the A więc prophecy. gdy wyschnie Eufrat jako rzeka, to się wypełni proroctwo. And he called people's attention to satellite photographs of the Euphrates River. I skoncentrował uwagę ludzi na satelitarnych zdjęciach rzeki Eufrat, That showed that the Iranians were digging trenches near the mouth of the Euphrates River. wykazujących, że po prostu tam były robione specjalne wiercenia. That they were trying to divert the Euphrates River so they could attack Basra. Próbowano nawet odwrócić bieg rzeki Eufrat, aby zaatakować tam Bosrę. And that this then would be the fulfillment of I this że prophecy. to będzie wypełnieniem tego proroctwa. All of these suggestions are very creative.
Bardzo twórcze to myśli, o których mówimy. And obviously we need to try to make some sense of this passage. I naprawdę trzeba podjąć wysiłek, aby zrozumieć sens tego tekstu. But I have a different suggestion to make. Ale ja mam jeszcze inną sugestię, według której chciałbym, abyśmy się zachowali. If the author himself tells us what the Euphrates River means, should we look somewhere else for an explanation? Jeżeli autor nie powie nam, co jest rzeką Eufrat, to czy powinniśmy szukać innego, gdzie indziej wyjaśnienia? Let's find out what the Euphrates River means right out of the book of Revelation. Popatrzmy na rzekę Eufrat w kontekście Księgi Objawienia. Co w tej księdze ta rzeka oznacza? Turn with me to Revelation 17, verse 1. Otwórzmy 17 rozdział Objawienia, wiersz 1. And remember our rule that texts ought to be on the same subject and similar language? Pamiętacie tę zasadę? Tekst musi być tego samego rodzaju, język w nim występujący musi być ten sam. Let's look what it says here in 17:1. Popatrzmy na 17 rozdział, wiersz 1. One of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, "Come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits on many waters." I przyszedł jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. What's chapter 17, verse 1 all about? O czym tutaj jest mowa w pierwszym wierszu rozdziału 17? It's about one of these bowl plagues. Właśnie jest mowa o jednej z tych plag. He's going to explain something about one of these seven angels. Tutaj właśnie chodzi o wyjaśnienie zachowania jednego z tych 7 aniołów. And it has something to do with many waters. I znowu tutaj jest mowa o wielu wodach. Which of these seven plagues has to do with water? Która z 7 plag traktuje wody? Well, the second of these bowls falls on the sea. Druga plaga spada na morza. The third falls on the rivers and springs of water. Trzecia na rzeki i źródła wód. And the sixth falls on the Euphrates A River. 6 na rzekę Eufrat. So those are the three possibilities. A więc mamy 3 możliwości tutaj. Which of these three is in view here? O której z 3 jest mowa tutaj? Let's look at verse 5. Popatrzcie na wiersz 5. Now this title was written on her forehead. Na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Mystery Babylon the Great, the mother of prostitutes and the abominations of the earth. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. So what is the name of this prostitute? Jakie miano nosi ta wszetecznica? It is Babylon. Babilon. And what do we know about Babylon? A co wiemy na temat Babilonu? Is there any water around Babylon? Czy tam w okolicy Babilonu jakieś wody były? The only significant water is the Euphrates River. Jedyną znaczącą wodą była rzeka Eufrat. So here we see that the sixth bowl plague is what is in view in chapter 17. A więc widzimy tutaj wyraźnie, że 17 rozdział mówi o 6 pladze. The purpose of chapter 17 is to give us more information about this sixth plague. Zadaniem 17 rozdziału jest powiedzenie nam czegoś więcej na temat 6 plagi. The sixth plague is found in verses 12 through 16 of chapter 16. Plaga ta 6 opisana jest w 16 rozdziale w wierszach od 12 do 16. And the 16th verse mentions Armageddon. A 16 wiersz mówi o Armagedonie. So chapter 17 is designed to give us more information about Armageddon. A więc celem 17 rozdziału jest dostarczenie nam większej ilości informacji na temat Armagedonu. But we still have a question to answer. Ale nadal mamy pytanie przed sobą. What is this Euphrates River all about? W ogóle o co chodzi, gdy jest mowa o rzece Eufrat? Notice verse 15. Popatrzcie na wiersz 15. W rozdziale 17, wiersz 15. Then the angel said to me, the waters you saw where the prostitute sits. Mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica,
Have we heard about this before? Słyszeliście kiedyś ten tekst już? These waters on which the prostitute sits? O tych wodach, nad którymi rozsiadła się wszetecznica? That's verse 1 again, isn't it? To jest znowu powtórzenie wiersza 1. That's the Euphrates River. To jest ta rzeka Eufrat. So here we're going to find out exactly what the Euphrates River is. A więc tutaj dokładnie dowiemy się, czym jest rzeka Eufrat. Does it represent the Euphrates River? Czy to jest reprezentacja rzeki Eufrat? Does it represent the territory around the Euphrates River? Czy to oznacza tereny, przez które przepływa ta rzeka? Or does it represent something else? A może coś innego reprezentuje? Let's read verse 15 again. Wiersz 15 jeszcze raz. Then the angel said to me, the waters you saw where the prostitute sits are peoples, multitudes, nations and languages. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. What does the Euphrates River represent? Co reprezentuje ta rzeka Eufrat? It represents the nations, languages, peoples of the world. Reprezentuje języki, narody, tłumy i ludy. The Euphrates River doesn't represent a single country. Rzeka Eufrat nie reprezentuje jednego jakiegoś narodu. It represents all the civil and political powers of the world. Jest natomiast symbolem wszystkich mocy politycznych, jakie są na tej ziemi. The Euphrates River represents the entire world in its political and economic aspects. Jest to symbol całego świata w jego aspekcie politycznym i ekonomicznym. Now, frankly, this should not be surprising. To, mówiąc szczerze, nie powinno nas zaskoczyć. Because all the other plagues are of worldwide significance. Dlatego, że wszystkie inne plagi również mają znaczenie ogólnoświatowe. And then all of a sudden one falls on just the Euphrates River. I należałoby się dziwić, że jedna z nich pada tylko na rzekę Eufrat. And that's a measly little plague. To jest po prostu taka maleńka plaga, która mogłaby być rozwiązana jednym wybuchem jakimś. Yeah, especially considering that the Euphrates River dries up almost every year anyway. A szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę to, że rzeka Eufrat prawie że każdego roku wysycha. But if the Euphrates River represents all the political powers of the world, ale jeżeli ta rzeka jest symbolem w objawieniu wszystkich politycznych i ekonomicznych mocy tego świata, then this plague is of massive importance to us. to ta plaga ma olbrzymie, ogromne znaczenie dla nas. God is going to do something that will affect every nation on earth. Bóg zrobi coś takiego, co wywrze wpływ na każdym narodzie na tej ziemi. Poland is part of this Euphrates River. Polska jest częścią tej rzeki Eufrat. Germany is part of the Niemcy Euphrates również. River. The United States is part of the Stany Euphrates Zjednoczone River. także. Every nation of the world is involved. Każdy naród na tym świecie jest tutaj symbolizowany. Well, what's going on here then? A więc o co tutaj chodzi? Co się ma stać? What is this drying up all about? O co chodzi, gdy mowa jest o wyschnięciu? Well, the reality is that the drying up of the Euphrates River was a common theme in the Old Testament. Wyschnięcie Eufratu jest znaczące dlatego też, że w Starym Testamencie to było też pospolite zjawisko. Remember our first step for understanding Revelation? Pamiętacie pierwszy krok do zrozumienia objawienia? Was to study what the rest of the book could teach us about something? Należy przestudiować, co jeszcze w tej księdze na ten temat można znaleźć. We found that when you study chapter 17, it's easy to see what the Euphrates River Myśmy means. stwierdzili, że studiując 17 rozdział, tak łatwo nam przyszło zrozumieć, czym jest rzeka Eufrat. The second step is to see what the Old Testament can do to tell us more about the text. Ale drugi krok polega na tym, aby przyjrzeć się, co w tym względzie ma nam do powiedzenia Stary Testament. There are several chapters of the Old Testament that speak of a drying up of the Euphrates River. Wiele rozdziałów w Starym Testamencie mówi o wyschnięciu Eufratu. Let's take a look at some of those. Popatrzmy na niektóre z nich. Jeremiah chapter 50 Jeremiasz 50 rozdział, and verses 33 through 38. wiersz 33 do 38. Why don't you just read them?
Jeremiah 50 verses 33 through 38. Jeremiasz 50 rozdział 33 do 38. Tak mówi Pan zastępów. Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy. Wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić. Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan zastępów. Poprowadzi on gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu. Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom, mówi Pan, i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, przeciwko jego mędrcom. Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli. Miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu. Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli. Miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane. Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli. This text tells us that in that Old Testament setting God was planning to dry up the waters of Babylon. Tutaj czytamy, że w tym starotestamentowym układzie Bóg mówił o wyschnięciu wód Eufratu. What were the waters of Babylon? Bo to były wody Babilonu. The Euphrates River. Rzeka Eufrat. Why did God want to dry up the waters of the Euphrates? Dlaczego Bóg chciał wysuszyć wody Eufratu? Because his people were captive in Babylon. Dlatego, że jego lud był w niewoli babilońskiej. In verses 33 and 34, God is fighting for his people. W 33 i 4 wierszu Bóg jest przedstawiony jako ten, kto walczy za swój lud. And because he wants to deliver his people, he needs to deal with Babylon and the Euphrates River. A z uwagi na to, że chce wyzwolić swój lud, musi zająć się Babilonem i jego rzeką. According to the book of Revelation, the battle of Armageddon will be a battle to deliver God's people in the end time. Według Księgi Objawienia walka Armagedonu to walka o wyzwolenie ludu Bożego w słusznym czasie. See, the book of Revelation uses the language of these Old Testament stories to bring about a new picture. Popatrzcie, jak Księga Objawienia posługuje się językiem Starego Testamentu, ażeby nam ożywić i ukazać ten obraz, który ma być zrealizowany. In verses 35 through 38 of this chapter, od 35 do 38 wiersza w tym rozdziale we see God prosecuting his battle against the Babylonians. widzimy, jak Bóg po prostu występuje przeciwko Babilończykom. And you notice that the climax is the drying up of the Euphrates River. Zwróćcie uwagę, w końcu mówi o wyschnięciu wód Babilonu. But that the Euphrates River represents all the treasures of Babylon. Ale rzeka Eufrat to również symbol wszystkich skarbów babilońskich. It represents her officials and her wise men. Ona reprezentuje mędrców Babilonu i ludzi zamożnych. It represents her false prophets. Jest symbolem fałszywych proroków. It represents her warriors. A również wojowników babilońskich. Her horses and chariots. Konie, wozy. And all of her treasures. I wszystkie skarby Babilonu. To dry up the Euphrates River is to destroy Babylon's army and economic system. Wysuszenie Eufratu oznacza wyniszczenie Babilonu i jego całego systemu i bogactw. Fałszywych proroków. It represents her warriors. A również wojowników babilońskich. Her horses and chariots. Konie, wozy. And all of her treasures. I wszystkie skarby Babilonu. To dry up the Euphrates River is to destroy Babylon's army and economic system. Wysuszenie Eufratu oznacza wyniszczenie Babilonu i jego całego systemu i bogactw. And her political system. A również systemu politycznego. The drying up of the Euphrates River in Jeremiah 50 is an attack on the political, economic and military life of Babylon. Wyschnięcie Eufratu, o którym mowa jest w Jeremiaszu w 50 rozdziale, to wyniszczenie go pod względem politycznym, militarnym i ekonomicznym. The drying up of the Euphrates represents the taking away of Babylon's power. Oznacza to zabranie Babilonowi jego mocy.
And in particular, it's taking away Babylon's power to hurt God's people. A szczególnie zabranie mu tej mocy, którą szkodził ludowi Bożemu. If you're taking notes, note that down for future reference. Jeżeli robicie sobie notatki, to odnotujcie ten tekst, ażebyśmy mogli później do niego wracać. Euphrates River represents political, economic, military power. Rzeka Eufrat to symbol politycznej, ekonomicznej, militarnej mocy. Which was supporting Babylon. Mocy wspierających Babilon. And enabling her to hold God's people captive. I wspomagający Babilon, który utrzymuje w niewoli Boży lud. Turn to Jeremiah 51. Popatrzmy na 51 rozdział Księgi Jeremiasza. And verses 36 and 37. Wiersz 36 i 37. Should I read it? Yes. Dlatego tak mówi Pan. Oto ja poprowadzę Twoją sprawę i dokonam pomsty za Ciebie, wysuszę jego morze i sprawię, że wyschną jego źródła. I stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, bez mieszkańców. Here once again, central to the destruction of Babylon is the drying up of the Euphrates River. I tutaj znowu koncentracja jest na wysuszeniu tej rzeki, wysuszeniu wód, co oznacza zniszczenie dla Babilonu. Turn back one book to the book of Isaiah. Wróćmy nieco w tekście biblijnym do Księgi Izajasza. And turn to chapter 44. 44 rozdział. And verses 26 through 28. Wiersze 26 do 28. And God is the one who is speaking here. To Bóg tutaj mówi. Isaiah 44, 26 through 28. Izajasz 44, 26 do 28. Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, którzy mówią o Jeruzalemie, będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane. Dźwignę je z gruzów, który mówią do toni, wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie, który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona. So here we see it talking about Cyrus. Tutaj jest mowa o Cyrusie. In the Old Testament story, Cyrus is the king of Persia. Według historii starotestamentowej Cyrus to król perski. He is the one who leads the armies that conquer Babylon. To on stał na czele armii, które pokonały Babilon. And Cyrus conquers Babylon by a very unique strategy. Cyrus w szczególny sposób, posługując się szczególną strategią, pokonał Babilon. You see, the walls of Babylon were extremely large. Mury Babilonu były bardzo mocne i szerokie. About 25 meters high. Około 25 metrów wysokie. And about 8 meters thick. 8 metrów grube. And inside the walls of Babylon they held 20 years supply of food. Wewnątrz obwarowania Babilonu mieli zapasy żywności na 20 lat. So if you couldn't conquer the city quickly, jeżeli ktoś nie mógł szybko zdobyć tego miasta, you'd be stuck for a long time trying to starve it out. To musiał bardzo długo oblegać, aby wziąć miasto głodem. Cyrus didn't want to wait 20 years. Cyrus nie chciał czekać 20 lat. And he came up with a brilliant idea. I z świetnym pomysłem wystąpił. Way out of sight from the walls of Babylon. Znacznie wcześniej, poza murami Babilonu. He dug a huge sort of like a trench or hole in the ground. Wykopał olbrzymi, po prostu taki like a crater, jak a dry jezioro, jak krater. And then he dug a trench from the Euphrates River. A następnie kanał prowadzący z Eufratu. And he diverted the water of the river into this crater. I skierował wodę z Eufratu do tego zbiornika wykopanego. And the waters of the river dried up. I woda rzeki wyschła. And the soldiers marched underneath the walls of the city. I żołnierze weszli do miasta pod jego murami, which had continued over the Euphrates River. Które po prostu wzniesione były nad
wodami Eufratu. They marched under the walls and into the city and conquered it. Weszli pod murami miasta i zniszczyli je od wewnątrz. And you'll notice how God gives Cyrus a mission here. I popatrzcie, jaką misję Bóg tutaj przeznaczył dla Cyrusa. He's to do three things. Mówi o 3 rzeczach. He's to dry up the river of Babylon and conquer it. Woda w Babilonie wyschnie. He's to deliver God's people. On wybawi lud Boży. We saw both of these in Jeremiah. My z tym samym spotykaliśmy się u Jeremiasza. But there's a third thing he's supposed to Ale do. jeszcze jest 3. rzecz, którą miał zrobić. And that is he is to rebuild Jerusalem. On miał odbudować Jerozolimę, świątynię. Notice the beginning of chapter 45. Popatrzcie na początek rozdziału 45. And verse 1. Pierwszy wiersz. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Here God once again makes a prediction. Jeszcze raz Bóg zapowiada. He predicts that he will hold open the gates for Cyrus. Zapowiada, że przed Cyrusem bramy będą otwarte. So that when his army marches up the riverbed, they can go right into the city. Aby jego armia przechodząca łożyskiem rzeki mogła wejść do tego miasta. But there's another interesting feature here. Jest też jeszcze coś innego, co jest bardzo interesujące. In the Hebrew language, he calls Cyrus the Messiah. W języku greckim Cyrus jest nazwany tu Mesjaszem, pomazańcem. There's only 2 times in the Old Testament that somebody is called Messiah. Tylko w 2 miejscach w Starym Testamencie ktoś jest nazwany pomazańcem, Mesjaszem. One of them is in Daniel 9. Jeden raz w Księdze Daniela w 9 rozdziale. It applies to Jesus Christ. I to jest odniesienie do Jezusa Chrystusa. The other one is here in Isaiah 45. Drugi przypadek to tutaj w 45 rozdziale Izajasza. And it applies to a pagan king. I odnosi się do pogańskiego króla. Why would God call a pagan king the Messiah? Dlaczego Bóg pogańskiego króla nazwał Mesjaszem? I think the answer is clear within this text itself. Sądzę, że ten tekst nam to wszystko wyjaśnia. Notice verse 4. Popatrzcie na wiersz 4. Go ahead. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Does Cyrus believe in God? Czy Cyrus wierzył w Boga? He does not even know or acknowledge God. On nawet nie znał Boga, ani Go nie uznawał. Yet he's called the Messiah. Ale został nazwany Mesjaszem. Because God is using him as agent. Bo Bóg posługuje się nim jako narzędziem. To deliver Israel from Babylon. On miał wyzwolić Izrael z Babilonu. So Cyrus becomes a type of Jesus. Cyrus staje się tutaj symbolem, typem na Jezusa. He does for Israel in the Old Testament what Jesus will do for his Israel in the New. On dla ludu Bożego w Starym Testamencie czyni to, czego dokona Chrystus dla całego swojego ludu w Testamencie Nowym. Come back to Revelation 16 verse 12. Wróćmy do 12 wiersza. Ale nie rozerwało go. It sounds like the battle just started. Wygląda, jak gdyby ta walka już się rozpoczęła. Wróćmy do 12 wiersza w 16 rozdziale Objawienia. They're doing target practice on the camp. Oni tutaj sobie obierają cel na ten kamp. Revelation 16:12. 16 rozdział Objawienia, 12 wiersz. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. 6 wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat. And its water was dried up to prepare the way for the kings of the east. I wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. If you know your Old Testament history, Jeżeli znacie historię w Starym Testamencie, you know that Cyrus was a king from the east. to wiecie, że Cyrus to król ze wschodu. Persia was east of Babylon. Persja była położona na wschód od Babilonu. And the waters of the Euphrates River were dried up.
a woda Eufratu została osuszona, so that the kings of the east could come aby królowie od wschodu słońca mogli przyjść and could conquer Babylon i podbić Babilon and deliver Israel i wyzwolić Izrael and build a new Jerusalem. i zbudować nowe Jeruzalem. You see, this whole battle of Armageddon in the book of Revelation Cała ta walka Armagedonu opisana w objawieniu is built on the Old Testament history, zbudowana jest na historii starotestamentowej, the story of Israel's captivity in Babylon, na historii Izraela, który zostaje zabrany do niewoli Babilonu and how Israel prayed to God for deliverance, i jak Izrael modli się do Boga o wyzwolenie. and how God raised up Cyrus, a pagan king, A Bóg powołuje Cyrusa, pogańskiego króla, in order to deliver his people. celem wyzwolenia swojego ludu. And Cyrus, the king from the east, Cyrus, król ze wschodu, came and dried up the river Euphrates. wysusza rzekę Eufrat, He conquered Babylon. podbija Babilon, He delivered Israel, wyzwala Izrael, sent them back to Palestine, wysyła ich z powrotem do Palestyny and helped them rebuild i Jerusalem. pomaga w odbudowie Jerozolimy. That's exactly what Revelation is all To jest about. dokładnie o tym samym czytamy w objawieniu. An end time Cyrus Ten Cyrus ostatnich dni will dry up an end time Euphrates River wysuszy całkowicie rzekę Eufrat, to conquer an end time Babylon aby podbić cały Babilon and deliver an end time Israel i wyzwolić cały lud Boży czasów końca and build an end time New Jerusalem. i zbudować Jerozolimę czasów końca. If you're at all familiar with the book of Revelation, I jeżeli po prostu to wiecie, znacie już z Księgi Objawienia, you can see that we've just discovered the whole big picture. to możecie widzieć już to, cośmy spostrzegli, cały ten obraz. The battle of Armageddon is a battle over the people of God. Walka Armagedonu to walka o lud Boży. But who is this end time Cyrus? Ale kim jest ten Cyrus czasów końca? This end time Cyrus is called the kings from the rising of the sun. On nosi miano król od wschodu słońca, czy królowie od wschodu słońca. In the New Testament, the term rising of the sun is used about 10 times. W Nowym Testamencie wschód słońca, ten zwrot, pojawia się około 10 razy. Often it is used only as a direction. Bardzo często jest to tylko wskazanie kierunku. Simply means east. Oznacza po prostu wschód. And when a Hebrew wants to talk about going east, Gdy Hebrajczyk mówi, że udaje się w stronę wschodu, he just says, I'm going to go sunrise. mówi, idę w kierunku wschodu słońca. And everyone knows that he's heading to the east. I każdy wie, że idzie geograficznie na wschód. So one use of sunrise is simply for the direction. A więc jedno zastosowanie tego zwrotu to określenie kierunku. There's one other usage of the term. Jest też inne zastosowanie tego zwrotu. And then it is always applied to Jesus Christ. I w tym drugim przypadku zawsze odnosi się do Jezusa Chrystusa. Turn to Luke chapter 1. Otwórzcie ze mną 1 rozdział Ewangelii Łukasza. You may want to keep your finger in Revelation 16. Tutaj palcem przytrzymajcie sobie 16 rozdział Objawienia. Luke chapter 1 1 rozdział And verse Ewangelii Łukasza, 78. wiersz 78. Luke chapter 1 verse 78. 1 rozdział, wiersz 78. Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. Light from above. If you will sometime read verses 65 through 80 of this chapter. Gdybyście czasem kiedyś przeczytali sobie od wiersza 65 do końca tego rozdziału, This is the story of the birth of John the Baptist. to jest to historia narodzenia Jana Chrzciciela. And it's a song of his father Zechariah. Jest to treść pieśni, jaką śpiewał jego ojciec Zachariasz, Who's talking about the role that his son is going to play. który mówił o funkcji, jaką pełnił będzie jego syn. His son is going to be preparing the way for Jesus. Ten syn miał przygotować drogę dla Jezusa. And notice how Jesus is described here. I popatrzcie, jak Jezus został tutaj określony. Because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven.
Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, przekłady inne łącznie z tym mówią o nawiedzi nas wschód z wysokości. The rising sun is a symbol of Jesus. Właśnie to wschodzące słońce jest symbolem Jezusa. In Matthew 24 it says Jesus coming will be like lightning from the sunrise that goes all the way to the west. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa, jest ono przyrównane do błyskawicy, która rozbłyska od wschodu aż na zachód. Jesus coming will be from the direction of the sunrise. Właśnie z tej strony wschodu nastąpi powtórne przyjście Chrystusa. Turn now to Revelation 7 verse 2. Objawienie 7 rozdział, wiersz 2. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. Widziałem też innego anioła występującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego. Clearly here, arising from the east. Wyraźnie poselstwo Boże przychodzi ze wschodu. Whether this angel applies to Jesus or not. Niezależnie od tego, czy ten anioł reprezentuje Jezusa, czy nie. We're talking about the forces of God. My mówimy o mocach Bożych. And they're heavenly forces. Mocach niebiańskich. The kings of the east is not some particular nations on earth. Królowie od wschodu to nie jakieś szczególne narody usytuowane geograficznie na wschodzie. It isn't the Japanese or the Chinese. To ani Japończycy, ani Chińczycy. It isn't the Iranians or the Indians. To nie Hindusi, ani też mieszkańcy Iranu. The symbolism of kings of the east Symbolika królów od wschodu słońca points distinctively to Jesus and the heavenly powers. wskazuje na Jezusa i niebiańskie moce. The end time Cyrus is none other than the real Messiah. Tym Cyrusem czasów końca jest nikt inny jak prawdziwy Mesjasz. The end time Cyrus is Jesus. Właśnie tym Cyrusem czasów końca jest Jezus. And we see this coming in Revelation 17 verse 14. W wierszu 14 w rozdziale 17 objawienia widzimy Jego przyjście. They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings, and with him will be his called, chosen and faithful followers. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. The kings of the east are nothing else but Christ and his people. Właśnie królowie od wschodu słońca to nikt inny jak Chrystus i Jego lud. Now we're going to take this up again tomorrow night. Podejmiemy to zagadnienie jutro wieczorem na nowo. Because there's some extremely exciting information that we have yet to draw from this text. Dlatego, że tutaj są jeszcze niesamowicie ważne informacje, które musimy z tego tekstu wyprowadzić. But we're beginning to see a decisive shape to this battle. Ale my już widzimy, w którą stronę ta walka jest ukierunkowana. In the last days of Earth's history, the world is going to be divided into 3 camps. Podczas tej walki świat będzie podzielony na 3 obozy. One of these is represented by the Euphrates River. Jedna, ta część reprezentowana jest przez wodę Eufratu. One of these is represented by the ancient city of Babylon. Jedna przez starożytne miasto Babilon. And one of these is represented by the kings of the east. A inna przez królów od wschodu słońca. And that would seem to have to do with the people of God. I ta wiąże się z historią ludu Bożego. We will be examining these 3 great forces tomorrow night. Jutro wieczorem będziemy przyglądać się bliżej tym 3 mocom. And we'll be identifying them more explicitly. Będziemy je wyraźnie identyfikować. And showing the roles that they play in the final crisis of Earth's history. I będziemy mówić o roli, jaką każda z nich odegra w tym ostatnim kryzysie historii świata. But before we close tonight, ale zanim dzisiaj wieczorem zakończę, I want to make one thing clear. Jedno chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. The nature of the Battle of Armageddon is not going to be military. Natura Armagedonu to nie natura wojny militarnej. The language of the Battle of Armageddon is military language. Język tej wojny Armagedon jest językiem militarnym.
But in the book of Revelation, the language often points to something very different from Ale itself. w Księdze Objawienia język wskazuje bardzo często na coś innego niż na swoje sformułowania tylko. The Battle of Armageddon will be a battle for the mind. Walka Armagedonu to walka o umysł. Revelation 16:15. Objawienie 16 rozdział, wiersz 15. Behold, I come like a thief. Oto przychodzę jak złodziej. Blessed is the one who stays awake. Błogosławiony ten, który czuwa. This is language that Jesus often used about his second coming. To jest właśnie język, którym posługiwał się Jezus, mówiąc o swoim powrocie. It's the language of watching. Jest to język czuwania. It is his people watching for his coming. Właśnie Jego lud czuwa w gotowości na Jego przyjście. It is people treating others the way Christ has treated To them. jest Jego lud, który traktuje tak innych ludzi, jak sam jest potraktowany przez Chrystusa. The book of Revelation is a sermon from Jesus. Księga Objawienia to kazanie Jezusa. Just as Matthew 24 and 25 was a sermon from Jesus. Podobnie jak 24 i 25 rozdział zapisany w Ewangelii Mateusza, to było Jego kazanie. The purpose of both prophecies Celem obydwu tych proroctw was not to satisfy our curiosity about the future, nie jest zaspokojenie naszej ciekawości odnośnie przyszłości, but to teach us how to be saved in the end. ale nauczenie nas, jak zdobyć zbawienie w czasie końca. To teach us how to be on the winning side in the final crisis. Jak znaleźć się po stronie zwycięskiej w tym ostatnim boju. Revelation 16:15. 16 rozdział Objawienia, 15 wiersz. Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. This morning we studied the text of Revelation 3 Dzisiaj rano mówiliśmy o 3 rozdziale Objawienia. regarding the church of Laodicea. Ten tekst dotyczący zboru w Laodycei. And you'll recognize the language here in Revelation 16:15. I tam możecie rozpoznać język z 16 rozdziału wiersza 15 w Objawieniu. He is calling his people to be real, authentic Christians in the end time crisis. Lud Boży jest wezwany, aby był prawdziwie autentycznym ludem w obliczu tego kryzysu. The Battle of Armageddon will be an attempt to destroy the people of God. W walce Armagedon będą podejmowane próby zniszczenia ludu Bożego. To loose their hold upon Jesus. A żeby ich więzy z Chrystusem zostały rozerwane. We'll turn to our final text for tonight. Ostatni tekst dzisiejszego wieczora. 2 Corinthians 10 verses 3 through 5. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, verses 3 through 5. wiersze 3 do 5. Go ahead. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. The Battle of Armageddon is not a military battle. Walka Armagedonu to nie militarna potyczka. It's a battle for the mind. To jest walka o umysł. It's a battle over the thoughts. To jest walka zasadzająca się na myśleniu. In the last days of Earth's history, there will be a new Babylon. W ostatnich latach historii Ziemi pojawi się nowy Babilon. There'll be a new Israel. Będzie też nowy Izrael. But they're going to be worldwide this time. Ale tym razem będą na całym świecie. They'll each be made up of people from every nation on earth. I każdy z nich będzie mieścił w sobie wszystkie ludy świata. The difference between them will not be the weapons they hold in their hands. Różnica pomiędzy nimi nie będzie polegała na tym, jaką bronią się posługują. The difference between them will not be the nations from which they come. Nie będzie tam zróżnicowań narodowych.
The difference between them will be what is inside the mind. Różnica będzie polegała na tym, co jest w ich umysłach. The quality of the decision they've made for Christ. Wartość decyzji, jakie podjęli dla Chrystusa, liczyć się będzie. The end time Israel will be all those who have kept watch for Jesus coming. Izrael czasów końca to ci wszyscy, którzy w czujności oczekują na przyjście Chrystusa. And the drying up of the end time Euphrates River. A wyschnięcie całego Eufratu Will be for the purpose of delivering God's end time people. Będzie służył wyzwoleniu ludu Bożego czasów końca. And bringing them home to their New Jerusalem. Wprowadzeniu ich do domu, do Nowej Jerozolimy. The purpose of describing the Battle of Armageddon. Cel opisania walki Armagedonu Was not to satisfy our curiosity about the future. Nie miał na uwadze zaspokojenia naszej ciekawości odnośnie wydarzeń, które mają nastąpić. But to remind us of the importance of this battle for the mind. Ale przypomnienie nam ważności tej walki o umysł. To encourage us to continue in our commitment to Jesus Christ. Celem było zachęcenie nas ciągłego trwania przy Jezusie Chrystusie. And to help us be prepared for these exciting events to I come. przygotowanie nas do tych ekscytujących wydarzeń, które nastąpią. Let's stand for closing prayer. Powstańmy do końcowej modlitwy. Lord, you have helped us understand the piece of revelation a little better than before. Panie, pomogłeś nam trochę lepiej zrozumieć część Księgi Objawienia. But we still have many questions. Ale nadal mamy wiele pytań. And we invite your continued presence with us as we continue to study. I prosimy Ciebie, abyś nadal był z nami tak, jak nadal będziemy studiować tę księgę. I pray tonight that you would help us to renew our commitment. Proszę tego wieczora, abyś pomógł nam odnowić nasze poświęcenie się Tobie. To stay close to you no matter what circumstances develop. Abyśmy mogli trwać przy Tobie niezależnie od okoliczności, jakie nastąpią. Until tomorrow, please go with us. Proszę, bądź z nami aż do jutra. We thank you in Jesus' name. Za wszystko dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.